Cześć, tu Aśka z Homemade. Na tym filmie będę pokazywać 3 metody zszywania kwadratów w kocu 1001 nocy. I wiem, że zszywanie to jest ostatni element, który robimy przy kocu, a ja pokazuję go na początku, ale to dlatego, że jedna z metod, które chcę pokazać, wymaga tego, żeby zaplanować sobie ją na samym początku, przed zaczęciem robienia koca. I teraz tak, tutaj mam z planera wydrukowany, jak będzie wyglądał mój koc. W pierwszej metodzie będziemy łączyć kolejny element, który robimy z pierwszym. Czyli zawsze zaczynamy w prawym górnym rogu, robimy kwadrat, który mamy w prawym górnym rogu plus róg koca. Następnie musimy iść od prawej do lewej i robimy kolejny element, czyli brzeg, i robiąc brzeg w ostatnim rzędzie łączymy go od razu z poprzednim elementem. Następnie przechodzimy do kolejnego elementu i znowu robimy go do samego końca, ale robiąc ostatni rząd w tym miejscu łączymy od razu z poprzednim elementem naszego koca. No i nasz koc będzie na początku w formie calu i będziemy wypuszczać raz w tygodniu jeden element koca i może się tak zdarzyć, że jakiś kwadrat, który wypuścimy, akurat będzie dopiero tym ostatnim, więc żeby nie musieć czekać po prostu aż cały cal się zakończy, żeby mieć wszystkie kwadraty, żeby móc je robić po kolei, no to można sobie po prostu zrobić ten ostatni rząd i spróć kawałeczek brzegu, żeby wiedzieć, ile nitki jest nam potrzebne na zakończenie tego kwadratu i połączenie z poprzednim elementem, no albo po prostu można wybrać inną metodę zszywania, ale dla osób, które nie lubią szyć, wolą od razu tak zrobić, postanowiłam, że pokażę na samym początku, żebyście wiedzieli, żeby nie robić sobie po prostu tego ostatniego rzędu do samego końca. I teraz ja mam tutaj ten kwadrat, który będę łączyć z poprzednim elementem. I ten poprzedni element powinien już być doszyty, ale ponieważ ja będę używać innej metody, to na razie jeszcze nie jest. Więc tutaj mamy brzeg, a tutaj mamy kolejny element, z którym będę łączyć ten już poprzednio zrobiony. Więc jesteśmy na rzędzie 22. I teraz jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie sobie, żeby dobrze obrócić sobie ten kwadrat, bo w przypadku zwykłych kwadratów to nie ma znaczenia, w którą stronę obrócicie, on jest zawsze taki sam, ale jak mamy już na przykład złodziejki z Bagdadu, to one mogą być odwrócone poziomo, pionowo albo poziomo, albo po prostu w różne strony, więc żeby sobie źle nie przyszyć, to najpierw sobie przyłóżcie kwadrat, sprawdźcie, który bok musi być zszyty z poprzednim i ten bok zostawcie po prostu nieobrobiony. Ja akurat sobie zostawiłam ostatni pełny, żeby nie musieć dużo potem jeszcze kończyć, ale równie dobrze mogłabym sobie obrócić w tą stronę, zacząć tutaj, zrobić tylko jeden pełny bok, połączyć i potem dopiero dokończyć ten kwadrat, bo po zakończeniu tego kwadratu, kiedy będziemy już mieć połączony i zakończony, musimy po prostu odciąć nitkę, zaczynamy robić kolejny i kolejny łączymy z poprzednim, który mamy zrobiony i zaczynamy łączenie. Czyli bierzemy nasz kwadrat, który mamy w trakcie robienia, poprzedni, który mieliśmy zrobiony, odwracamy tak, żeby były do siebie połączone lewymi stronami. I teraz jesteśmy w rogu. W rogu w każdym kwadracie na końcu mamy 3 półsłupki nawijane, więc robimy sobie pierwszy. Drugi to będzie dokładnie róg naszego kwadratu, więc nabieramy, przeciągamy tą nitkę, mamy 3 pętelki na szydełku i nie robimy już do końca tego półsłupka nawijanego, tylko idziemy do poprzedniego elementu naszego koca. Odszukujemy sobie tutaj 3 pętelki na środku i do środkowej za tylną nitkę wkładamy szydełko. Nitkę mamy po środku i teraz musimy zawinąć nitkę na szydełku i przez wszystkie 4 pętelki na szydełku przeciągnąć nitkę. I znowu nabieramy, robimy trzeci półsłupek nawijany w rogu, przeciągamy, mamy 3 pętelki na szydełku, nitka do środka, idziemy do kolejnej pętelki, wkładamy szydełko za tylną nitkę, nabieramy i przez wszystkie 4 pętelki na szydełku przeciągamy. I potem robimy
dalej ten rząd, czyli tu mamy środek, jedną pętelkę opuszczamy, w kolejnej, w przedniej nitce będziemy robić 2 słupki, czyli nabieramy, przerabiamy przez 2 pętelki, mamy 2 pętelki na szydełku, robimy ten słupek tylko do połowy, idziemy do następnej pętelki na poprzednim elemencie i wkładamy szydełko za tylną nitkę, nabieramy i przeciągamy przez 3 pętelki na szydełku. I jeszcze jeden słupek. Tutaj robimy w tej samej przedniej nitce, na poprzednim kwadracie, idziemy do kolejnej pętelki. Nabieramy i robimy oczko ścisłe. Tak sobie lecimy aż do rogu. Przepraszam. W rogu będziemy robić tak samo jak na początku, czyli pierwszy półsłupek nawijany i drugi łączymy z poprzednim kwadratem, no a ostatni robimy już bez łączenia i kończymy sobie ten rząd. Tylko musicie pamiętać, robiąc w ten sposób, łącząc elementy, żeby to oczko ścisłe robić dość luźno, bo jak za bardzo sobie ściśniecie, to może Wam się ściągnąć brzeg i środek wtedy zacznie Wam falować. Więc uważajcie na to, żeby łączyć je dość luźno. No i tak to wygląda, kiedy mamy połączone. I teraz tak, ja sobie robię za tylną nitkę, bo tutaj wychodzi mi taki dodatkowy ozdobny brzeg. Jak Wam się nie podoba, jak to jest połączone z tym ozdobnym dodatkowym brzegiem, to możecie złapać za przednią nitkę i wtedy nie będzie w ogóle tej dodatkowej linii. Brzeg będzie wyglądał w ten sposób. I to jest pierwsza metoda. Ok, i druga metoda, czyli zszywanie igłą nitką za pomocą niewidzialnego szycia. Tutaj już sobie zaczęłam szyć, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda na gotowych kwadratach. W tej metodzie możemy robić kwadraty do samego końca, do rzędu 22. Możemy sobie już schować nitki i mieć gotowe do zszywania. Bierzemy 2 kwadraty i układamy je tak, żeby były lewą stroną skierowane do siebie. I teraz tak, bierzemy drugi kwadrat, który mamy do przyszycia. Szukamy na nim 3 pętelek na środku i w środkową, wkładając od góry za tylną nitkę, przeciągamy nitkę przez pierwszy kwadrat. Nitkę przekładamy w ten sposób. Tutaj na tym kwadracie znowu szukamy 3 pętelek na środku i w środkową, wkładając igłę od dołu za tylną nitkę, przeciągamy przez tą pętelkę. I teraz tak, będziemy cały czas robić tak samo, czyli wracamy do pierwszego kwadratu i w pętelce, w której już jest nitka, wkładamy znowu do środka za tylną nitkę i od dołu do środka w następną pętelkę. Przeciągamy sobie nitkę, wracamy do pierwszego kwadratu i znowu jest to samo. Do tej samej pętelki, w której już mamy nitkę, wkładamy za tylną nitkę, do kolejnej pętelki znowu do środka i przeciągamy. I znowu wracamy do poprzedniego, wkładamy tam, gdzie już jest nitka, do środka kolejnej i przeciągamy.
Wygląda to tak. Co jakiś czas możemy sobie zacisnąć delikatnie ten szef. I wyrównać. Przepraszam, możemy sobie zacisnąć co jakiś czas ten szef i wyrównać, żeby się nam tutaj tak ładnie wszystko ułożyło. Ja w ogóle polecam taką igłę, jak mamy do włóczki, bo dzięki temu się nam nie przebije niechcący. Jak mamy ostrą igłę, to bardzo łatwo się wbić niechcący nie w to miejsce, gdzie chcemy, żeby się igła wbiła. Więc albo polecam brać igłę do włóczki, albo jak macie zwykłą igłę z ostrą końcówką, to można wkładać w ten sposób w pętelkę, żeby na pewno nam nie przebiła ściegu, nie zahaczyło się w coś nie tam, gdzie my chcemy. Więc jak macie ostrą igłę, to można ją wkładać oczkiem w pętelkę. Wtedy się na pewno nic nie zahaczy. Ok. I robi nam się tutaj taki niewidzialny ścieg. Tutaj widać dokładnie na całym rzędzie, jak to wygląda. Więc to jest druga metoda. Są też inne metody zszywania, bardziej ozdobne, gdzie ten ścieg jednak widać, więc jeśli wolicie jakąś ozdobną metodę, to jak najbardziej można sobie z niej skorzystać. I trzecia metoda, czyli zszywanie za pomocą półsłupków albo oczek ścisłych. Robimy sobie pętelkę na szydełku. Kwadraty też możemy zrobić w tej metodzie aż do końca, do rzędu 22 i też układamy je w ten sposób, żeby lewa strona była przy lewej stronie. I znowu zaczynamy od tego, że idziemy do drugiego, to jest nasz pierwszy element, to jest nasz drugi element, bierzemy ten drugi, odszukujemy sobie 3 pętelki na szczycie, na rogu naszego kwadrata, wkładamy szydełko, tak samo jak igłę, za tylną nitkę albo za obie nitki. Wkładamy szydełko za tylną nitkę albo za obie nitki. Tak naprawdę to zależy od tego, jak Wam się bardziej podoba. Możecie sobie spróbować obydwu metod i sprawdzić, która się Wam bardziej podoba. Ja sobie wkładam za tylną, bo dzięki temu robi się taki dodatkowy, ozdobny szef, który mi się ogólnie podoba. Więc wkładamy sobie za tylną nitkę albo za obydwie nitki na pierwszym. Przekładamy nitkę na środek. Ona jest pod szydełkiem. Idziemy do pierwszego elementu i znowu mamy 3 pętelki na środku i wkładając od środka za tylną nitkę, wkładamy szydełko w drugą pętelkę. I teraz nabieramy nitki i jeśli chcemy zrobić oczko ścisłe, to przez wszystkie 3 pętelki na szydełku przeciągamy nitkę, a jeśli chcemy zrobić półsłupek, to przeciągamy przez 2, nabieramy i jeszcze raz przez 2. I teraz lecimy do następnej pętelki na pierwszym elemencie. Wkładamy znowu szydełko za tylną nitkę. Nad tą nitką przechodzimy do pierwszego elementu. Wkładamy szydełko za tylną nitkę od środka. Nabieramy i znowu, jeśli robimy półsłupek, to robimy przez 2 pętelki, nabieramy i znowu przez 2. I tak do końca rzędu, czyli wkładamy szydełko w pierwszą, nad nitką idziemy w drugą pętelkę, nabieramy i robimy półsłupek. Ja zrobię troszkę półsłupków, a potem zrobię trochę oczek ścisłych i pokażę Wam, jak to wygląda. Ta metoda jest fajna, jak ktoś nie lubi zszywać, tylko trzeba pamiętać, że ona wymaga już więcej włóczki niż na przykład zszywanie czy robienie oczek ścisłych, więc musicie sobie to wziąć pod uwagę przy zamawianiu
na przykład koloru na motyw. Planer Wam pokazuje, ile potrzebujecie włóczki, nie uwzględniając zszywania koca, dlatego że każdy zszywa trochę inaczej. Każdy może używać troszkę innego rozmiaru szydełka i ciężko by to było obliczyć. No i pamiętajcie, że jeśli zszywacie tą metodą, to te półsłupki czy oczka ścisłe muszą być robione dość luźno, żeby ten koc pracował. Ok. Tak wygląda łączenie za pomocą półsłupków. A teraz będę robić dokładnie tak samo, tylko na końcu zamiast przeciągać przez 2 i przez 2, to przeciągamy od razu przez 3 pętelki na szydełku i robimy oczko ścisłe. Ten sposób też powoduje, że mamy taki ozdobny pasek pomiędzy motywami. Fajnie to wygląda, ale nie jest taki wypukły. No i będzie wymagał mniej włóczki niż ten zrobiony z półsłupków, więc po prostu najlepiej sobie zrobić na jednym kwadracie różnie i sprawdzić, jak nam się najbardziej podoba. Tak wygląda szef zrobiony z oczek ścisłych. Jak nie złapiemy za tylną nitkę, tylko za obie, to nie będziemy mieć tutaj tych 2 dodatkowych linii, tylko po prostu będą połączone kwadraty. Więc to są takie 3 najbardziej podstawowe sposoby. Oczywiście te oczka ścisłe czy półsłupki można robić na różne ozdobne sposoby, więc jak ktoś ma jakiś filmik, na którym widać jakieś fajniejsze sposoby, to jak najbardziej korzystajcie. Nie jest nigdzie napisane, że musi być zrobione tak, jak ja pokazałam. No i mam nadzieję, że będziecie się z nami super bawić na calu. Cześć!